Adam, czy ty się kiedyś zastanawiałeś, co autor miał na myśli, jak czytałeś czyjś kod? Oj tak, nie raz, nie dwa i nie 20 razy. Zgadzam się z tobą, czasem to jest bolączka, a chyba największe zaskoczenie jest wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że to był twój kod, prawda? Tak, wtedy boli najbardziej. Trochę o tym rozmawialiśmy w jednym z naszych pierwszych odcinków. Przypomnij mi, to był odcinek. Pierwszy o Code Review końcu świata. Przy okazji zachęcamy do odsłuchania tych, którzy nie mieli jeszcze tej szansy. Trochę o tym rozmawialiśmy w tym odcinku, natomiast sądzę, że temat jest na tyle ciekawy i na tyle ważny, że moglibyśmy go dzisiaj rozwinąć. Co ty na to? Jestem jak najbardziej za, szczególnie, że możemy go rozwinąć w taki sposób, żeby osoby, które nie są na co dzień programistami, które mocno się tym nie interesowały, mogły trochę zrozumieć, z czym my się mierzymy w naszej codziennej pracy. Super, podoba mi się ten pomysł. To jeszcze to, czego potrzebujemy, to znajdźmy jakiś fajny tytuł. Wiesz co, mam pewien pomysł. Co autor miał na myśli, czyli jawność intencji w kodzie. O, i to mi się podoba. Zaczynamy i zapraszamy. Zaczynamy. Cześć Radek. Cześć Adam. Wiesz co? Co? Beat happens. Podoba mi się to. Dobre, zostawiamy. Radek, pozwól, że zadam ci pytanie, ale takie nieoczywiste. Jeśli powiem ci V razy Z, to co to jest według ciebie? O, to mnie zaskoczyłeś. V razy Z. V to będzie prędkość, a Z to jedyne, co mi przychodzi do głowy na szybko, to liczba zespolona. Czyli to jest na pewno jakiś wzór rozwiązujący problem mechaniki kwantowej. Na pewno. A jeżeli powiem ci to pytanie jeszcze raz, ale powiem zamiast VZ, powiem co to jest A razy B. To jest proste, to jest pole na wzór na pole prostokąta, przepraszam. Doskonale. I tym podchwytliwym i bardzo dziwnym pytaniem chciałbym nawiązać do tego, czym jest jawność intencji w kodzie. Jak sam zauważyłeś, w zależności od tego, jak zadałem ci to pytanie, twoje domniemanie, o co pytam, było zgoła odmienne. I to samo możemy zaobserwować w trakcie pisania, tudzież czytania kodu źródłowego oprogramowania. W zależności, jak coś napiszemy, możemy mieć inny odbiór, tak? Lub my jako programiści możemy być odebrani inaczej i my jako czytacze cudzego kodu możemy inaczej ten kod odbierać w zależności jak co jest napisane. I mówiąc teraz z perspektywy wielu lat doświadczenia w branży, bardzo ważną umiejętnością w pracy programisty jest umiejętność pisania w taki sposób, żeby nasze intencje w kodzie były jak najczytelniejsze, jak najlepiej wyrażone. Tak, żeby osoba, która czyta nasz kod, nie musiała się zastanawiać, co tak naprawdę my mieliśmy na myśli, co chcieliśmy zrobić, jak chcieliśmy to zrobić i w ogóle jaki problem my w tym kodzie rozwiązujemy. Podoba mi się twój przykład, Adam, bo on doskonale pokazuje to, w jakie pułapki można wpaść, jeżeli się nie myśli o tym, co chce się przekazać, ale do tego, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz. Wydaje nam się, że kod piszemy dla komputera, bo to komputer później wykonuje instrukcje. Natomiast z mojego wieloletniego doświadczenia powiedziałbym, że dużo ważniejsze jest myśleć o tym, że kod piszemy dla człowieka, bo to my jako ludzie musimy ten kod rozumieć, to nasi koledzy w zespole muszą ten kod także czytać i rozumieć, a to, że komputer wykona te instrukcje, które przekażemy, to jest już taka wypadkowa tego kodu, bo oczywiście to jest nasze zadanie, ale dużo lepiej pomyśleć, że kod piszemy dla ludzi, niż kod piszemy dla komputera. A to jest właśnie ta pułapka, bo komputer wszystko przyjmie, tak jak papier wszystko przyjmie. Ale ważne jest to, żeby ten kod był jak dobra książka, żeby był ciekawy, wciągający, ekscytujący, zrozumiały i pozwalał się dalej fajnie rozwijać. To jeszcze tutaj dorzucę to, o czym wspomniałeś odnośnie czytania kodu jak książkę, to już o tym wspominał Robert C. Martin, czyli tak zwany Uncle Bob, czyli autor wielu bardzo fajnych książek. Ogólnie bardzo polecam zapoznać się z tymi książkami, przeczytać te pozycje, naprawdę dużo wnoszą do życia programisty.
Natomiast tutaj jeszcze jeden dosyć ważny aspekt. Oprócz tego, że ten kod czytamy, to my jako ludzie nauczyliśmy się działać trochę w oparciu o schematy. I jeżeli nasz kod jest pisany sprzecznie ze schematami, które inni mogą też posiadać, to będzie nam go bardziej trudno zrozumieć, niż jeżeli będzie napisany zgodnie ze ogólnie przyjętymi schematami. To jeszcze jedna ważna rzecz, na której mi zależy, żeby na samym początku została wyjaśniona. Tytuł odcinka to jest, co autor miał na myśli, czyli jawność intencji w kodzie. Pojawia się tam to sformułowanie jawność intencji w kodzie. Zanim dojdziemy do jawności, chciałbym, żebyśmy doprecyzowali, co mamy na myśli, mówiąc intencja w kodzie. Jak byś to wyjaśnił laikowi? Wyobraźmy sobie taki przykład. Jedziemy samochodem i zamierzamy skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. I w jaki sposób przekazujemy naszą intencję o zamiarze skrętu w prawo innym kierowcom? Poprzez włączenie kierunkowskazu sygnalizującego zamiar skrętu w prawo. W momencie, kiedy byśmy teraz skręcili w lewo, wprowadzamy kierowców w błąd, bo mówimy im, będziemy skręcać w prawo. I z kodem jest bardzo podobnie. Są takie indykatory w kodzie, które na przykład mówią, że w cudzysłowie będziemy skręcać w prawo. I ta intencja to jest właśnie powiedzenie, jak nasz kod będzie wyglądał, jak będzie dalej się rozwijała, powiedzmy, akcja w tej książce tego kodu. Radek, jest takie stare, dobre powiedzenie, że nawet z pustego Salomon nie naleje. No więc chcemy, żeby nasz kod jawnie okazywał intencje, co my w nim chcemy zrobić, jak my chcemy to zrobić i tak dalej. Od czego powinniśmy zacząć? Najlepszym punktem wyjścia, według mnie, to jest zrozumienie, my to nazywamy dziedziny problemu, czyli zrozumienie tego, co mamy zrobić, co zakodować, jaki problem rozwiązać i jakie są elementy tej dziedziny. Czyli bardzo dobrym przykładem, pewnie z doświadczenia wielu programistów, jest jakikolwiek system księgowy. Rzadko zdarza się, żeby programista miał za sobą kursy albo wykształcenie stricte księgowe, albo jakiekolwiek wykształcenie związane z danym problemem, aplikacją, którą tworzy. I może dlatego ta praca jest taka ekscytująca, że dołączając do różnych projektów, uczymy się czegoś o świecie. Natomiast to jest nieustanne, żeby nauczyć się, jeżeli piszesz system księgowy, co to jest faktura. I zawsze tam kryje się coś więcej, bo faktura to jest jakiś numer, to jest jakaś pozycja, to są sumy, składowe faktury są stałe i wiedzę na temat faktury dostarcza ci ktoś z zewnątrz. Więc pierwszy krok, aby zadbać o dobrą jakość kodu, który będzie zrozumiały i który ma jawną intencję, czyli to, co chcemy zrobić, jest czytelne i przejrzyste, to jest zrozumienie, o czym my w ogóle rozmawiamy. Czyli nawiązując do tego twojego z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nie wiesz, o czym piszesz, to nie napiszesz tego dobrze. W pełni się tutaj z tobą zgadzam i dodałbym jeszcze jedną dosyć ważną rzecz. Oprócz tego, że musimy znać tą dziedzinę, w której się poruszamy, tak, czyli wiedzieć coś o tej księgowości i coś o tych fakturach, to musimy też znać słownictwo, jakim się dana dziedzina posługuje, tak? Co innego może znaczyć w księgowości słowo faktura, co innego może być w naszej głowie, tak? Albo w głowie naszych kolegów. Więc póki tego słownictwa sobie nie ujednolicimy w kontekście tej dziedziny, może być nam trudno się ze sobą porozumiewać. I tutaj taki bardzo prozaiczny przykład. Wyobraź sobie, że teraz pracujesz właśnie nad takim projektem wdrożenia faktury. Twoim zleceniodawcą jest dział księgowości w jakiejś firmie i teraz oni do ciebie mówią, że na przykład, nie wiem, pozycje faktury muszą być, nie wiem, takie, a siakie. Tak? Jeżeli ty nie wiesz, co to jest pozycja faktury, to jak masz to zrozumieć, co oni w ogóle do ciebie mówią? To jest główna trudność pracy programisty, zrozumienie dziedziny. Szczególnie, że mało który programista pracuje od zawsze w jednym tylko projekcie, gdzie może być tym
ekspertem w tej dziedzinie, często bierzemy udział w różnych projektach, gdzie dotykamy różnych dziedzin. I to, że dzisiaj musisz być w cudzysłowie ekspertem w zakresie fakturowania, to nie znaczy, że jutro dalej będziesz musiał być tym ekspertem. Jutro możesz na przykład projektować system do obsługi statków kosmicznych, a pojutrze możesz projektować system do obsługi zdjęć RTG dla przychodni. Innego dnia możesz projektować system autonomicznej jazdy w motoryzacji, a innego dnia jeszcze coś innego. I w związku z tym, że w twoim codziennym życiu te dziedziny często się dosyć zmieniają, to To nasze życie jest ciekawe, ale też wymagające, bo każda taka zmiana to jest ten sam cykl. Wchodzisz w coś nowego, musisz się tego nauczyć. I musisz się tego nauczyć na poziomie takim, żeby później ekspert używający twojego systemu, na przykład księgowy, no mógł go używać w pełni, czyli żeby to było funkcjonalne dla kogoś, kto no, jest ekspertem, tak? Więc to jest naprawdę bardzo wysoki poziom zrozumienia tej dziedziny. I są dziedziny prostsze, bardziej intuicyjne, a są dziedziny bardzo szczegółowe i zawężone do jakiegoś bardzo, bardzo wąskiego tematu. jest jeszcze jeden aspekt, dla którego bardzo ważne jest, żeby programista dobrze znał dziedzinę z obszaru, którego problem będzie adresował w swoim kodzie. Mianowicie, im lepiej znasz daną dziedzinę, tym większe prawdopodobieństwo, że twój kod nie będzie zawierał jakichś błędów, bo będziesz w stanie wychwycić je już samodzielnie, samo to tylko, że będziesz znał dziedzinę. I weźmy tu dla przykładu taką fakturę. Faktura ma jakieś dane swoje podstawowe typu kwota całkowita, numer przelewu i tak dalej, ale masz też na takiej fakturze pozycję, czyli na przykład, że kupiłeś jabłka, marchewki, pietruszki. Programista, który nigdy wcześniej nie spotkał się tak naprawdę z fakturami, gdzieś tam może gdzieś je widział, ale nigdy nie zagłębiał się, prawdopodobnie zaprojektuje tą fakturę jako po prostu tabelkę, gdzie pozycje to są poszczególne elementy i powiąże to bardzo sztywno z fakturą. Co w późniejszym czasie może się okazać błędną decyzją, która będzie powodowała różne problemy, jak chociażby wtedy, kiedy dojdzie do miejsca, w którym będzie potrzebował na przykład dodać kolejny rodzaj dokumentu, jakim jest na przykład faktura korekta. Albo dokument uwielbiany wręcz w Polsce, faktura proforma. Dlatego im bardziej znamy dziedzinę, tym więcej możemy rzeczy z góry zaplanować, jak coś mogłoby wyglądać, jak coś mogłoby być zrobione. Możemy bardziej unikać podstawowych błędów, które wynikają tylko i wyłącznie z nieznajomości dziedziny. Czyli znajomość dziedziny pozwala nam prawidłowo zaprojektować daną aplikację i rozwijać ją wtedy, kiedy dowiadujemy się czegoś więcej albo jakieś funkcje są potrzebne, żeby je dodać na późniejszym etapie projektu. Rozszerzyłbym nawet ten katalog do tego, że znajomość dziedziny pozwala nam porozumiewać się z pozostałymi członkami zespołu, w którym pracujemy. Pozwala nam się łatwo porozumiewać z zamawiającymi rozwiązanie, tak? Nazwijmy to product ownerami. Rozumieć się nawzajem w kontekście używanego słownictwa, tak, że nie mamy jakiejś dwuznaczności albo niezrozumienia na podstawie poszczególnych słów. Pozwala nam lepiej zaprojektować rozwiązanie i pozwala nam uniknąć błędów i tych prostszych, i tych bardziej skomplikowanych, które często wynikają z nieznajomości dziedziny. Tak teraz sobie myślę, fajny przykład, gdyby ktoś zamiast faktura korekta albo faktura korygująca nazwał ją faktura minusowa. O. I teraz robimy nie budujemy mostu z ekspertem, bo pójdziemy do działu księgowości i oni nie będą, być może zgadną, o co nam chodzi, ale to nie jest profesjonalne podejście i no, warto jest o to zadbać, bo też my nie chcielibyśmy, żeby ktoś przyszedł do nas i nam powiedział: a wy te swoje skrypty piszecie. Albo nazwał naszą pracę tak nieadekwatnie do tego, co my robimy. Więc dziedzina jest bardzo ważnym elementem, jest najwyżej na liście priorytetów, pozwala zbudować dobrą relację i rozwijać projekt. Wszystko to, co Adam powiedziałeś, się pod tym podpisuje i warto o tym pamiętać.
powiedzieliśmy sobie, co jest takim podstawowym filarem tego, żeby tą jawność intencji w kodzie móc przedstawić, a teraz może skupmy się na tym, jak możemy to zrobić. Mamy już tą podstawę, znamy dziedzinę. W jaki sposób możemy tą naszą jawność zaprezentować? To jest dobre pytanie. Ja widzę kilka takich rzeczy. Natomiast zacząłbym może od samej struktury naszej aplikacji, czyli jak my sobie chcemy uporządkować wszystko i chyba najprościej to zrozumieć jako strukturę katalogów wręcz. Myślę, że każdy zrozumie tę analogię, kiedy mamy zdjęcia z różnych wyjazdów wakacyjnych i chcemy je uporządkować jakoś. Podobnie jest z aplikacją. Mamy różne pliki, w których piszemy ten kod, już nie wgłębiając się, co to są za pliki. Ważne jest to, żeby ten układ plików był logiczny i żeby reprezentował to, co ustaliliśmy w poprzednim kroku, czyli to, co ustaliliśmy w trakcie definiowania naszej dziedziny. Jeżeli dobrze zrozumieliśmy, czym jest dziedzina, będzie nam łatwiej tę strukturę plików utworzyć. Czyli możemy trochę to porównać tak, jakbyśmy mieli książkę. Mamy książkę, w której mamy spis treści, mamy poszczególne rozdziały, w rozdziałach mamy poszczególne akapity. Czyli tak naprawdę mamy tą taką strukturę drzewiastą, gdzie to, co jest u góry, to jest bardziej ogólne, to, co jest coraz głębiej, jest coraz bardziej szczegółowe i to, co jest na samym końcu tej struktury, to jest takie prawdziwe mięsko, to faktyczne takie już super ekstra szczegóły. Podoba mi się też to porównanie do książki, bo jak widzimy książkę i chcemy mieć ogląd w sytuacji, o czym ta książka może być, jednym ze sposobów byłoby przejrzenie listy rozdziałów. Nie mówię już takim oczywistym sposobie, jak czytanie to, co jest na obwolucie książki. To by pełniło może rolę jakiegoś dokumentu README, czyli jakiejś takiej dokumentacji ogólnej, opisowej, czym jest aplikacja. Natomiast jeżeli chcemy już wejść w ten taki bardziej tryb zrozumienia, jak ta książka przebiega, to jakbyśmy przelecieli wzrokiem po tytułach rozdziałów, to moglibyśmy sobie wyrobić jakąś opinię o tym, o czym ta książka jest. I podobnie byłoby właśnie z tą strukturą katalogów, czy strukturą plików. Jeżeli coś jest w osobnym pliku, tak jak w osobnym rozdziale, to znaczy, że to jest ważny element naszej aplikacji. Czyli, że to jest coś kluczowego. Więc dla mnie, jak czytam czyjś kod, a zaczynam właśnie od struktury plików, to już mi daje pewien osąd, że na przykład, jeżeli faktura jest w osobnym pliku, to faktura jest ważnym elementem tej aplikacji, czyli już będę zwracał na nią uwagę. A jeżeli ta faktura się gdzieś pojawia jako epizod, gdzieś tam w jakimś rozdziale i ciężko ją znaleźć, to może nie jest ważna, nie jest istotna. Więc tak, zgadzam się, struktura powinna być przemyślana i ona dużo mówi o tym, jakie mieliśmy intencje w projektowaniu tej aplikacji. No dobra, a teraz mamy idealnie podzielone pliki, ta struktura nam odpowiada, ona mówi o tym, z jakich elementów ta nasza aplikacja się składa, mówi nam mniej więcej, które elementy mają jaką zależność między sobą, podejrzewam, że to też wyjdzie ze struktury plików. Widzimy te najmniejsze elementy i otwieramy taki pliczek. I co tam wewnątrz tego pliku może nam mówić o tym, że jakie nasze są intencje, do czego ten plik został zaprogramowany, co jest w tym pliku? Myślę, że pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest samo to, jak ten kod przebiega w tym pliku, czyli co się dzieje. Jeżeli coś jest na początku pliku, zwróciłbym na to większą uwagę. Jeżeli coś jest dalej, to powinno to być jasne z tego, co jest wcześniej. Czyli sama struktura poszczególnych plików też ma znaczenie. Jaki to jest plik i co jest na początku. Tak jak jeszcze raz, kod się czyta jak dobrą książkę. Czy coś byś tutaj dodał do tego tematu, Adam? Czy coś jeszcze odnośnie samego układu? Może na przykład jesteśmy w stanie jeszcze jakoś pokazać intencje, na przykład przez wyniesienie jakichś rzeczy typu parametry konfiguracyjne gdzieś na zewnątrz, tak żeby nawet już bez zaglądania w aplikację dać jakiś pogląd, nasza aplikacja na przykład może
robić coś, bo ma taki parametr konfiguracyjny. To jest doskonały przykład konkretnej implementacji pewnego rozwiązania, czyli plik konfiguracyjny. I to jest już taki przyjęty wzorzec wręcz przy projektowaniu aplikacji, że są pewne elementy, które można sobie dokonfigurować i w zależności jak my sobie skonfigurujemy, jakie ustawienia nadamy aplikacji, tak ona będzie działać. Kiedy to ma znaczenie? Na przykład jak mamy wersję produkcyjną, kiedy już jest aplikacja dostępna dla wszystkich, a mamy wersję testową. Ta wersja testowa już powinna korzystać z innych danych, nie powinno być danych klientów na przykład prawdziwych, żeby nie doszło do wycieku, żeby nie doszło do jakiejś nieautoryzowanej wysyłki wiadomości mailowych i tak dalej. Więc ta konfiguracja jest istotna i ona też pokazuje nam nasze intencje. Jeżeli my zapomnimy, że te parametry da się konfigurować i zaczniemy ukrywać te dane w kodzie, tracimy tą czystość, tą jawność tej intencji. I to jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać. I może, bo użyłem słowa wzorzec, czy sądzisz, że wzorce projektowe też są elementem takiej struktury, jak organizujemy sobie aplikacje? Jak najbardziej. Może jeszcze tylko wyjaśnimy, czym są wzorce projektowe, bo może nie każdy o tym wiedzieć. Wzorce projektowe możemy sobie przyrównać, że to są takie trochę coś jak przepisy kulinarne na zrobienie jakiegoś dania. Jeżeli chcemy zjeść jajecznicę, tak, to możemy wziąć przepis, jak się robi jajecznicę i tak naprawdę każdy może tą jajecznicę zrobić w taki sam sposób, więc w teorii moglibyśmy zjeść dokładnie identyczną jajecznicę w dowolnym miejscu na świecie, przygotowaną przez dowolnego kucharza. Tak samo, jeśli byśmy chcieli, nie wiem, zjeść pyszną szarlotkę, bierzemy przepis, jak robić taką szarlotkę i teoretycznie każdy powinien dać radę zrobić dokładnie taką samą pyszną szarlotkę, podążając za tym przepisem. I tym są właśnie wzorce projektowe. Mamy jakiś rodzaj problemów, które już zostały rozwiązane, ponieważ zauważyliśmy, że te problemy występują bardzo często w wielu różnych miejscach w aplikacjach i one są dosyć uniwersalne dla każdego rodzaju kodu, który tworzymy. Są one zebrane w taki katalog nazwany właśnie wzorce projektowe i każdy programista może rozwiązać dany problem, korzystając z tego wzorca, który już ten problem rozwiązuje w sposób taki, że jak inny programista tylko spojrzy na ten kawałek kodu, będzie wiedział, aha, ten wzorzec projektowy, czyli to robi dokładnie na przykład jajecznicę. Ten wzorzec projektowy, aha, czyli to jest szarlotka i nie musi czytać całego kodu, nie musi się zastanawiać, wie, okej, to będzie szarlotka, to będzie jajecznica. Tak, to jest doskonała analogia. Nie wiem, czy się nie mylę, ale z tego, co kiedyś czytałem, to wzorce projektowe wzięły się ze wzorców projektowych z architektury, z budownictwa. Są pewne stałe elementy, jak się projektuje dom, które powtarzają się zawsze. Są rzeczy, których nie wolno robić, żeby ten dom był bezpieczny i tak dalej. Czyli I wzorce... Czyli coś na zasadzie nie zaczynamy budowy od dachu. Na przykład. I są te wzorce architektoniczne, które stosowane są wszędzie. Jeżeli się do nich stosujesz, to zaprojektujesz z sukcesem dom. I stąd też się wzięła nazwa, zapożyczenie, czyli są już gotowe rozwiązania na istniejące problemy, zamiast wymyślać koło na nowo, po prostu z nich skorzystaj. Super. Czyli podsumowując, ujawniamy nasze intencje przez to, w jaki sposób zorganizujemy naszą aplikację, jak ją podzielimy na poszczególne pliki, w jakim miejscu umieścimy poszczególne pliki, czyli na przykład co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, co jest szczegółem, co jest rozwinięciem danego szczegółu. A dodatkowo w samym kodzie też będziemy przestrzegali podobnej struktury, gdzie rzeczy ważne będą bardziej wyeksponowane, rzeczy mniej ważne będą mniej wyeksponowane. Część rzeczy, które się zmieniają dla naszej aplikacji, będziemy wynosili na przykład do plików konfiguracyjnych i wtedy już na podstawie samego pliku konfiguracyjnego będziemy na przykład wiedzieli, użytkownicy to jest coś, co powinniśmy zmienić, w zależności czy używamy aplikacji produkcyjnie, czy testowo. Dodatkowo to wszystko może być stworzone w oparciu o już istniejące przepisy, dzięki czemu widząc jakieś detale danego przepisu będziemy od razu widzieli, aha, przepis na szarlotkę, przepis na jajecznicę.
Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o jawności intencji, nie ukrywam, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to było nazewnictwo. Bo wiem, ile kłopotów sprawia nazywanie rzeczy w kodzie. To są różne rzeczy, które nazywamy. Te rzeczy to są zmienne i funkcja najczęściej, więc może zacznijmy od tego, że wyjaśnimy najpierw, co to jest zmienna, później wyjaśnimy, co to jest funkcja i trochę o tym porozmawiamy. Natomiast chyba gdzieś się zgodziliśmy, że ta dziedzina i struktura są ważniejsze i to warto podkreślić. Dlatego najpierw przedstawiliśmy, czy opisaliśmy je jako takie klucze do sukcesu, jak zadbać o jawność intencji. Natomiast teraz chcielibyśmy się skupić na nazewnictwie. Natomiast żeby przejść dalej, musimy wyjaśnić sobie, czym jest zmienna. To może zacznijmy od tego. Jak byś wyjaśnił komuś, kto się nie zna na programowaniu, czym jest zmienna? Dobra. Wyobraź sobie, że piszesz list do znajomego, a później piszesz dokładnie ten sam list do innego znajomego i wyobraź sobie, że ten list to jest nic innego jak na przykład zaproszenie na dobrą imprezę. No i chciałbyś teraz ten list w miarę łatwo reużyć w zależności od tego, do kogo wysyłasz. W związku z tym coś, co się zmienia w twoim liście, czyli na przykład odbiorca tego listu, może być twoją zmienną, czyli czymś, co się w twoim liście zmienia. I teraz możesz mieć listę odbiorców, która otrzyma dokładnie list o tej samej treści. Czyli w miejsce odbiorcy listu wkładasz sobie takie pole, w które będziesz mógł przykleić na chwilę dowolne imię i nazwisko osoby, do której chcesz wysłać ten list, a z tej listy osób, do której chcesz wysłać, masz te paseczki, które będziesz w tym miejscu przyklejał. I w ten sposób możesz sobie wyobrazić zmienną. Drugim sposobem na wyobrażenie sobie zmiennej to jest takie pudełeczko, do którego możemy włożyć co tylko chcemy. Tak, to pudełko może być mniejsze, większe. Natomiast to, nad czym będziemy pracować, to jest zawartość tego pudełka. I tak też możemy sobie wyobrażać, że to są zmienne. A ja osobiście stosuję analogię do wiaderek, więc system z teamu pudełeczko, wiaderko. Do wiaderka możesz wrzucić albo wsypać co chcesz, natomiast to wiaderko jest twoją zmienną. I wszędzie używasz wiaderka jako takiego odniesienia do tej zawartości i to wiaderko ma nazwę. I jeżeli to wiaderko może zawierać w sobie różnego rodzaju paliwa, benzynę, olej, ropę, no to taka nazwa tej zmiennej byłoby na przykład paliwo. I wtedy to jest użyteczne, żeby wiedzieć, że w tym wiaderku mamy paliwo. Ale jakie konkretnie paliwo? No to się może zmieniać. Stąd też nazwa tego elementu w kodzie, czyli zmienna. Ale myślę, że wszystkie te definicje pomogą naszym słuchaczom zrozumieć, co to jest zmienna. I teraz, czemu nazwy zmiennych są kluczowe w naszym temacie dzisiaj? To wyobraź sobie ponownie ten przykład z polem kwadratu. Zobacz, w momencie, kiedy nazywaliśmy nasze zmienne V i Z, one tak naprawdę podświadomie mówiły ci, że może coś z prędkością, może coś z czymś jeszcze i tak nie do końca byłeś pewien. W momencie, kiedy zmieniliśmy te same nazwy, nie zmieniając całej reszty, zmieniliśmy na A i B, od razu miałeś to kliknięcie pole kwadratu. I dlatego nazwy są tak ważne, bo dzięki nazwom rozumiemy, co się w kodzie dzieje, czego ten kod dotyczy. Wyobraź sobie teraz ta sama analogia z nazwą na podstawie faktury, o której rozmawialiśmy. Jeśli na przykład nazwę zmienną, która będzie przechowywała, czyli takie wiaderko, które będzie przechowywało pozycję faktury, nazwę tą zmienną tabelka, to co ci ta zmienna mówi teraz, tabelka? Tak naprawdę nic konkretnego. Tabelka może być w Excelu albo w Wordzie. Dokładnie. A jeśli nazwę teraz to samo wiaderko, które trzyma pozycję faktury, nazwę pozycję faktury. No to wiadomo od razu, o co chodzi. Dokładnie. Teraz mam duże wiaderko pozycję faktury, gdzie wszystkie te pozycje są wrzucone jedna po drugiej. Jeśli chcę użyć jednej pozycji faktury, bo na przykład wyświetlam teraz pierwszą pozycję faktury, to moja zmienna może się później nazywać na przykład pozycja faktury w liczbie pojedynczej. I dzięki temu wiem, że w tym wiaderku mam jedną konkretną pozycję faktury. Ale na przykład
niektórzy programiści używają pojęcia element. I teraz wyobraź sobie sytuację pierwszą, że masz nazwę pierwszego wiaderka, gdzie są pozycje faktury, masz nazwę tabelka, a później masz nazwę pojedynczej pozycji element. I masz tak naprawdę element tabelki. I nie masz zielonego pojęcia, co autor miał na myśli. Czyli wracamy do tytułu naszego odcinka. Podoba mi się ta klamra. Okej, to jeszcze tak na koniec, żeby odczarować, jaka jest metoda na nazywanie zmiennych? Skoro już wiemy, co to jest zmienna, wiemy, jakie są dobre, złe przykłady, ale jakie mieć podejście, żeby te nazwy były dobre? Ja stosuję taką strukturę nazewnictwa, że zawsze staram się nazwać zmienną tak, jak to coś, co ta zmienna reprezentuje. Czyli w przypadku pozycji faktury jest nazwa zmienny pozycja faktury. W przypadku, gdy jest to zbiór wszystkich pozycji, tak, to piszę w liczbie mnogiej pozycję faktury. Jeśli mam na przykład numer faktury, muszę przedstawić, to piszę, że zmienna jest numer faktury, tak? W ten sposób, czytając mój kod, wiem, że to jest to, a to jest tamto i nie zostawiam sobie pola do wątpliwości. Nie przejmuję się kompletnie tym, czy ta nazwa jest długa, czy jest krótka, czy jest semantycznie poprawna, czy nie. Tak długo, jak ona odpowiada jak najbliżej temu, co jest w środku, tak długo podoba mi się taka nazwa. Czyli to powinno być takie określenie ogólne na to, co to jest, ale jak najbardziej precyzyjne. Wtedy oddaje to, co możemy się spodziewać znaleźć w środku takiej zmiennej. Dokładnie. Też tutaj warto poruszyć temat różnych skrótów. Możemy nazwać na przykład zmienną K i zmienną V. I teraz, czy będziesz w stanie łatwo powiedzieć mi, do czego są te dwie zmienne, mając tylko ich nazwy? Tak bez kontekstu myślę, że może być trudno. Jeżeli byłoby to w jakimś kontekście, to pewnie bym mógł zgadywać, co to jest, bo często K to jest klucz, a V, value z angielskiego, to jest wartość. Tak. Ale gdyby to było tak gdzieś losowo w kodzie, bez tego kontekstu, to pewnie bym nie wiedział, co to jest. Chociaż, tak jak mówię, w kontekście już tak. Bardzo się cieszę, że poruszyłeś właśnie temat kontekstu. Zobaczcie. W momencie, kiedy nie znam kontekstu i mam jakieś dwie nazwy zmiennych, nie jestem w stanie w ogóle przewidzieć, do czego one mogą być. Więc do czego mnie to zmusza? Muszę poznać kontekst. Co to jest kontekst? To jest ten kod, który jest trochę powyżej użycia, trochę poniżej użycia. Czyli tak naprawdę mam więcej linii kodu do przeczytania, żeby coś zrozumieć. Jeśli bym od razu nazwał te zmienne klucz i wartość, to już po takim pytaniu Radek najprawdopodobniej by odpowiedział: OK, no klucz, wartość, czyli najprawdopodobniej używamy jakiejś struktury typu słownik. No dobrze, a to jeszcze w tym temacie jedno pytanie i zacznijmy też od definicji, ponieważ zmienna to jest jeden budulec kodu i jest jeszcze jeden bardzo ważny i trochę różni się być może podejście do nazywania tego drugiego elementu. To są funkcje. Jak byś wyjaśnił, czym jest funkcja? Funkcja to będzie taki, trochę nawiązując do definicji, czym jest prąd elektryczny, tak? Czyli uporządkowany ruch elektronów. Funkcja jest to taki zbiór kodu odpowiedzialny za wykonanie jakiejś jednej określonej funkcjonalności. Czyli jeżeli, żeby zrobić jajecznicę, musimy wykonać kilka kroków, to całość tych kroków robienia jajecznicy możemy nazwać funkcją. I wtedy mamy funkcję zrób jajecznicę i efektem działania tej funkcji jest gotowa jajecznica. A nie interesuje nas wtedy mocno, jak ta jajecznica jest dokładnie robiona. Przy czym, tu warto podkreślić, ten sam proces robienia jajecznicy można byłoby rozbić na wiele mniejszych funkcji. Czyli na przykład przygotuj patelnię, rozbij jajka, wrzuć na patelnię i wtedy każda z tych czynności byłaby też osobną funkcją. Czyli mamy tutaj dowolność, jak chcemy takie funkcje zbudować i mamy dowolność, jak chcemy takie funkcje nazywać. Czy są jakieś dobre wzorce związane z nazywaniem funkcji? Tak, tutaj tak naprawdę możemy powołać się na podobną zasadę, jaką stosujemy do nazw zmiennych. Przy czym dla funkcji warto, żeby taka nazwa zawierała sobie czasownik, czyli co ta funkcja robi.
I tak samo jak przy zmiennych, powinniśmy jasno powiedzieć, co się dzieje wewnątrz funkcji, tak żeby tylko patrząc na nazwę funkcji, można było powiedzieć, co ta funkcja faktycznie robi, żebym ja nie musiał czytać kodu tej funkcji, żeby zrozumieć, co ona robi. Czyli jeżeli mam na przykład funkcję dodaj pozycję faktury, tak, to już po nazwie wiem, jaki będzie efekt działania tej funkcji. Ale jeśli miałbym na przykład funkcję o nazwie dodaj, to znowu, nie mając kontekstu, co dodać, do czego dodać, muszę znowu znacznie więcej kodu przeczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. To może jako ciekawostka chciałbym w ramach podsumowania podać tutaj słynny cytat Phila Carltona, który powiedział: w programowaniu istnieją dwa bardzo trudne problemy. Unieważnianie cache oraz nazywanie rzeczy. Zgadzam się w pełni. Fajnie, fajnie. To mamy już kilka elementów. Cieszę się, że poruszyliśmy temat nazywnictwa. Natomiast jest jeszcze w kodzie coś, co jest może nie kluczowym elementem, ale się pojawia w każdym języku programowania. Mamy taką swobodę dodawania komentarzy. Czy według ciebie komentarze stanowią kluczowy element właśnie w naszej dyskusji dzisiaj, że one pomagają albo może przeszkadzają w tej jawności intencji? Jaka jest twoja opinia w tym temacie? To może zanim odpowiem na twoje pytanie, wyjaśnię szybciutko, czym są komentarze w kodzie. Ogólnie komentarz w kodzie to jest taki napis, który w żaden sposób przez komputer nie będzie brany pod uwagę. To jest opis, który zostawiamy dla nas, dla ludzi, a komputer całkowicie ten opis ignoruje, dla niego on jest przezroczysty. No i teraz wiedząc, że dla komputera jest to kompletnie nieistotne, co jest w komentarzach, odpowiadam na twoje pytanie. To zależy. Musiało to paść, czekałem. Oczywiście. To jest niestety odpowiedź, która jest nieunikniona przy takich pytaniach. No więc od czego zależy? Wszystko zależy od treści tego komentarza. I ja tu wyznaję bardzo taką zasadę, że komentarz powinien mi wyjaśniać, dlaczego podjąłem jakąś decyzję, a nie jaką decyzję podjąłem w moim kodzie. Bo to, jaką decyzję podjąłem w kodzie, ja to sobie przeczytam z kodu i wiem, że mnie kod nie okłamie, a komentarz może kłamać, bo może być nieaktualny, bo może był stworzony 20 lat temu, a w tym czasie ten kod się już 3 razy zmienił. Dlatego komentarze, które mi mówią, co kod robi, uważam za całkowicie bezsensowne i powinny być z kodu usuwane na bieżąco, bo one najszybciej się będą rozsynchronizowały między rzeczywistością. Natomiast komentarze, dlaczego coś tak zostało zrobione, czyli na przykład, wracając do naszego przykładu o fakturach. Jeśli będę miał napisany komentarz typu rozdzielam pozycję faktury, ponieważ będziemy w przyszłości implementować jeszcze fakturę pro formę i będziemy chcieli tego reużyć. To jest dla mnie sensowny komentarz, bo mi mówi, dlaczego coś zrobiłem. Natomiast komentarz poniżej rozdzielone pozycje faktury nic dla mnie nie wnosi, bo to, że tam są rozdzielone pozycje faktury, ja to widzę. Nie wiem dlaczego, więc i tak teraz będę musiał dotrzeć do tego kontekstu. A to, jak wiemy, jest strata czasu. A czas to pieniądz, więc strata pieniędzy. No okej, myślałem, że powalczymy, że się pospieramy, że będzie jakaś kość niezgody, a się okazuje, że się z tobą zgadzam, Adam. Jest taka właśnie zasada, że komentarz powinien wyjaśniać, czemu coś robimy, a nie mówić, co robimy. Ponieważ, tak jak powiedziałeś, to kod powinien ci powiedzieć, co jest robione w tym danym segmencie kodu. Czy coś bym jeszcze dodał? Myślę, że nie, że bym zastanowił się tylko, jak traktować komentarze, że komentarze mogą być dobrym takim kanarkiem w kopalni, że użyję analogii, że w kopalniach kiedyś trzymano kanarki, żeby one jakby bardzo szybko nam mówiły, że zbliża się niebezpieczeństwo wybuchu, że zgromadziły się jakieś gazy. Po prostu kanarki pierwsze, no niestety odchodziły z tego świata i wtedy ludzie mieli czas na ewakuację. I podobnie jest z komentarzem. Jeżeli siadamy do pisania komentarzy i wychodzi nam z tego elaborat,
to znaczy, że to jest taki kanarek, że właśnie w tym momencie nasza aplikacja gdzieś tam kuleje, gdzieś może popełniamy błąd, zaczynamy coś tłumaczyć. Może to zostało źle zaprojektowane, może zostało źle przemyślane, może my nie rozumiemy tak naprawdę, co robimy i przez tworzenie tego komentarza próbujemy usprawiedliwić, wyjaśnić, przekonać samych siebie, że to jest właściwe podejście. Więc bardziej traktuję to w ten sposób i zgadzam się z tobą. Komentarz świetnie potrafi wyjaśnić intencje, tak? Bo to jest w temacie naszego odcinka. On ci mówi, jakie masz intencje, bo chcesz rozdzielić pozycję faktury, ponieważ one się przydadzą gdzieś indziej w przyszłości. To jest właśnie twoja intencja. Natomiast nie powinny być didaskaliami, czy może wręcz napisami na filmie, tak? Nie, my wiemy, co kod robi, bo jesteśmy programistami, ale chcemy zrozumieć, czemu on jest taki, a nie inny. Dobra, a pytanie pomocnicze. Może ono doprowadzi do jakiejś kłótni? Przepychanek słownych? Ile komentarzy to jest za dużo, a ile to jest za mało? Dobre pytanie. Czy ja bym się na tym skupiał, że coś jest za mało, coś jest za dużo? Pewnie tak, pewnie gdzieś bym postawił jakąś granicę. Nie wiem, nie potrafię ci podać może jakiejś wartości. Jeżeli komentarz przekracza jedną linijkę, na przykład w kodzie, zakładamy, że tam jest 160 znaków szerokości twojego kodu, gdzieś tam w jakichś standardach. Jeżeli przekracza jedną, dwie linijki, to już bym się zastanowił, czemu. Czemu ja o tym chcę tyle pisać? I myślę, że sam się tego trzymam. Jeżeli ktoś próbuje wyjaśnić za dużo, no to znaczy, że muszę to rozbić być może na mniejsze części. To co, kłócimy się? Oczywiście, teraz mamy jakiś grunt do małej polemiki. No dobra, dam ci taki przypadek. Musisz opisać, dlaczego coś zostało zrobione. Bo na przykład zrobiłeś coś niezgodnie ze sztuką, ponieważ taka była, nie wiem, decyzja biznesowa. Ona jest udokumentowana w miejscu A i B. W wyniku tej decyzji podjęto taką decyzję architektoniczną. To jest coś, co zajmie na pewno więcej niż jedną czy dwie linijki komentarza. Zazwyczaj to będzie z 5, 6, 7, może nawet więcej. Natomiast to jest rodzaj komentarza, który ja uważam za niezbędny w kodzie, który wyjaśnia, dlaczego coś zrobiłem. Natomiast z drugiej strony możesz mieć komentarz, który będzie jednolinijkowy, na przykład wyliczamy pole kwadratu. Tak? I to jest komentarz, który spełnia twój wymóg, że jest krótki, zwięzły i na temat, ale nie spełnia na przykład mojego wymogu w kontekście tego, że on jest całkowicie bezsensowny, no bo to, że będę ustalał pole kwadratu, no to ja sobie zajrzę linijkę niżej do kodu, który komentowałem i widzę tam a razy a. I już wiem, że to jest pole kwadratu, i wiem, że nawet jeżeli coś tam się zmieni, to mnie to nie okłamie. Czyli ja bym tutaj bardziej szedł nie w stronę. To moje pytanie odnośnie ilość było takim pytaniem bardziej podchwytliwym. Nie szedłbym w żaden sposób w żadną statystykę, czy za dużo komentarzy, czy za mało, czy za długie, czy za krótkie. Szedłbym tylko i wyłącznie w jedną statystykę. Czy ten komentarz odpowiada na pytanie dlaczego, czy odpowiada na pytanie co? Jeśli mam komentarze odpowiadające na pytanie co, to znaczy, że coś jest bardzo nie halo. To znaczy, że mój kod jest nieczytelny, skoro musiałem napisać, co ja w nim robię. Jeśli odpowiadam na pytanie dlaczego, jak najbardziej chętnie, bo kod jest przejrzysty i czysty i jest łatwo zrozumiały, natomiast kontekst, dlaczego tak zrobiłem, nie jest jasny i to jest coś, czego w kodzie nie zawrzesz. To jest zazwyczaj wyjaśnienie dziedziny, wyjaśnienie decyzji biznesowych, wyjaśnienie tych elementów, które są poza kodem, których z kodu, choćbyś chciał, nie odczytasz. Rozumiem, ale muszę bronić swojej godności i wcale nie powiedziałem, że komentarz liczymy pole kwadratu w związku z tym, że spełnia mój wymóg jednej linijki, jest dobry. Zgadzam się, komentarz nie powinien tłumaczyć, co robimy, bo tutaj mamy zgodę. Natomiast nie miał pewnie bym nic przeciwko, gdybym widział dłuższy komentarz, bardzo sensowny, wręcz byłbym wdzięczny za niego, natomiast sam mam osobiście preferencje w tym temacie. Ja bym raczej stworzył jakiś dokument, gdzieś, gdzie mamy dokumentację projektową, opisałbym jakby cały problem, który powiedzmy
ten aspekt jest uwzględniony i dałbym mały atrybut C, gdzie dałbym link do tego dokumentu i tam by było wyjaśnienie. Zakładając oczywiście wtedy, że dokumentacja jest częścią takiej aplikacji, czy częścią projektu, czy nawet byłby to jakiś dokument MD w ramach Gita też, żeby to nie uciekło, tak? Tutaj jakby się różnimy. Natomiast zgadzam się z tobą, tak, komentarz nie powinien wyjaśniać, co robi kod, nieważne czy ma jedną linijkę, 5, najlepiej gdyby miał 0 linijek, jeżeli jest taki. Tak. Ciekawostka, bo dawno nie rozmawialiśmy o AI. Wiesz, po czym ostatnio rozpoznaję, że kod jest generowany przez AI? Powiedz mi. Po komentarzach. Nie wiem dlaczego, kod wygenerowany przez AI zazwyczaj jest opieczętowany ogromną ilością krótkich komentarzy tłumaczących, co się w kodzie dzieje. Tak, faktycznie czasem jak potrzebuję wsparcia AI, wygenerować prosty skrypt, najczęściej AI dołącza komentarze, które mi tłumaczą, co kod robi, jakbym tego kodu nie miał prawa zrozumieć. Faktycznie, jest coś w tym. Czyli podsumowując, komentarze jak najbardziej są potrzebne wtedy, kiedy odpowiadają nam na pytanie dlaczego. Są kompletnie bezsensowne w momencie, kiedy odpowiadają na pytanie, co się dzieje. Tak naprawdę duplikują nam to, co mamy w kodzie. No i tutaj może taka uwaga dla tych mniej doświadczonych deweloperów, jak wam AI pomaga w kodzie, to jeżeli chcecie wyglądać na starszych w seniority waszego kodu, usuńcie te komentarze z AI. Albo napiszcie prompta, drogi AI, odsłuchaj odcinek Bit Happens i zastosuj się do wymogów dotyczących pisania kodu i napisz ten kod jak senior developer. To tak sobie mówimy, co robić, czego nie robić, tu zmienne, tu nazwy, tu komentarze, ale dobrze wiemy, że życie nie jest takie idealne i choćbyśmy spędzili milion lat nad tym zapoznaniem się z dziedziną, będzie taki moment, ktoś przyjdzie do nas do pokoju i powie, słuchaj, ale tu jest inaczej. Wiemy to z życia doskonale, to już jest spoiler alert. Przychodzą ludzie i mówią nam, że trzeba zmienić coś w projekcie, realia się zmieniły, życie się zmieniło, musimy kompletnie coś zmienić albo trochę coś zmienić. Jak sobie poradzić z tym problemem w jawności intencji? Czy to jest jakaś blokada, czy to jest jakaś trudność, czy to jest raczej coś dobrego? Jak ty na to patrzysz? Wiesz co, jeśli się nie mylę, to powiedział to Al Capone. Pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki. I ja bym chciał to trochę rozwinąć, bo raz, że technologia idzie na tyle do przodu, że może z tą śmiercią to już nie będzie takie pewne. Do podatków dalej zostajam, to jest pewne. Natomiast ja zawsze wyznaję zasadę, że pewne jest tylko to, że będzie jakaś zmiana. Całe życie coś się będzie zmieniać i tego jestem pewien. Dlatego, odpowiadając już teraz na twoje pytanie, musimy być otwarci na zmianę. Musimy wiedzieć, że na pewno i w naszej aplikacji, i w wymaganiach na pewno będą jakieś zmiany i musimy się na nie przygotować. Im my się lepiej i szybciej przyzwyczajimy do tego, że coś się na pewno zmieni, tym łatwiej nam będzie do tych zmian się zaadoptować i unikniemy trochę takiej pułapki własności naszego kodu na zasadzie, o Jezus, ja zrobiłem ten kod, on jest taki super, no tak, dałem dużo z siebie, no a teraz trzeba będzie go zmienić, ale i walczymy tak naprawdę sami ze sobą, że będzie coś potrzebne zmienić. W momencie, kiedy naszą mentalność nastawimy od razu, że na pewno będzie kiedyś zmiana, to możemy mieć tylko później taki fajny ranking, jak długo nasz kod oparł się tej zmianie, na zasadzie jak długo dał radę wytrzymać w tym zmieniającym się środowisku i możemy być z siebie dumni, o super, przez rok czasu nie musiałem nic tam zmienić, tak dobrze to wymyśliłem, albo o kurczę, muszę popracować lepiej, bo po tygodniu już się okazało, że muszę coś zmienić. I myślę, że jak uda nam się te takie mentalne przestawienie naszego myślenia zrobić na to, że zmiana jest czymś pewnym, to będzie nam to łatwiej. Podpisałbym się pod tym, na pewno ta taka walka ego z rzeczywistością ma tutaj miejsce, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o kodowanie, programowanie, to może już tych czasów takich nie ma, ale gdzieś tam jest taka pokusa, żeby myśleć, że robimy niesamowite rzeczy, jesteśmy ekspertami, my wiemy lepiej. Więcej pokory do ludzi, którzy są ekspertami, którzy przychodzą do nas i mówią, no ale słuchaj, to tak nie działa. Wtedy trzeba pokiwać głową, zrozumieć lepiej
i zgodzić się lub nie zgodzić. Więc to ego nie powinno grać tutaj pierwszej roli, bo tak, jesteśmy świetnymi ekspertami, deweloperami. To nie znaczy, że zawsze produkujemy idealny kod za pierwszym podejściem. To jest pierwsza rzecz. Mam taki przykład z życia wzięty, kiedy właśnie a propos naszych faktur, wyobraźmy sobie, że zaprojektowaliśmy taki system, że faktury są powiązane z produktami. Czyli masz produkt kilogram jabłek, to kosztuje 2 zł, no i te jabłka idą na fakturę i tam jest po prostu powiązanie. Nie ma na sztywno skopiowanych pozycji, że to są jabłka 2 zł i gruszki 5 zł, tylko jest powiązanie. I nagle się okazuje, są testy systemu i ktoś, nawet nie z księgowości, ale z marketingu albo z działu produktowego, zmienił cenę jabłek z 2 zł na 3 zł, bo poszły ceny do góry. I okazuje się, że wszystkie faktury z przeszłości mają nową cenę 3 zł. I czy to jest ok? No nie jest ok. Być może nie pomyśleliśmy o tym, być może nie zaplanowaliśmy tego, nie musimy raz jeszcze być specami od wszystkiego. Natomiast tak, musimy się zgodzić na to, że to jest błąd i musimy go naprawić, musimy coś zmienić. Więc ta zgoda na to, że kod będzie ewoluował, pomaga nam też w jawności intencji tego kodu. Wspiera to w jakiś sposób, moim zdaniem przynajmniej. Tutaj też pokazałeś jedną fajną rzecz. Tak naprawdę ten błąd, o którym wspominasz, to jest poniekąd błąd w znajomości dziedziny. Mhm. Żebyśmy znali lepiej w takim przypadku dziedzinę, to byśmy mogli przewidzieć, że cena może się zmieniać, tak? Bo tutaj też warto doprecyzować, że przez dziedzinę nie mamy na myśli tu tylko z faktury. Mamy też na myśli tą księgowość, ale to wszystko wkoło, czego księgowość dotyczy, tak? Czyli my musimy wiedzieć, gdzie ta księgowość jest w firmie ulokowana, że tam gdzieś jest ten właśnie dział marketingu, który może zmieniać ceny i co wtedy, tak? Czyli nieznajomość tej dziedziny powoduje, że możemy mieć takie błędy. No dobra, ale jak możemy, bo to, że nie znamy wszystkiego, to jest normalne. Nikt nie jest omnibusem, nikt nie zna wszystkiego. Jak my jako deweloperzy możemy dostosować się do tego, że w każdej chwili możemy poznać coś nowego? Jak możemy zrobić, żeby nasz program był jak najbardziej odporny na niespodzianki, że tak to nazwę? Ja bym tutaj próbował podejść bardziej tak zwinnie do wytwarzania oprogramowania. Starałbym się nie skupiać na żadnym z etapów zbyt długo, czyli nawet jeżeli my dzisiaj mówimy, o, dziedzina jest ważna, musisz znać dziedzinę, dziedzina, to nie znaczy, że teraz na 3 lata zamkniemy się w jakimś pomieszczeniu i będziemy wałkowali tą księgowość, robili studia i tak dalej. Bo tak jak powiedziałeś, pewna jest zmiana i życie się zmieni i wejdą nowe przepisy i VAT się zmieni z 22 na 23% tylko na rok czy na 2, jak dobrze wiemy. I co? I wszystko na nowo? Nie. Podejście i mentalność ma znaczenie, ale też szybkość, żeby wypuścić coś w miarę szybko, żeby wypuścić coś, co już działa, co możemy przetestować. I wtedy szybko jesteśmy w stanie uzyskać tą pętlę zwrotną od ekspertów, że o, już coś działa, mogę się zalogować, albo może nie muszę się logować. Może to będzie na razie aplikacja otwarta. Po co logowanie robić na początku? Przecież to nie jest serce tej aplikacji. Sercem są faktury. Więc zrobić coś szybko, gdzie możesz wystawić fakturę i niech ta księgowość się znęca nad tym produktem. Niech ona będzie zaangażowana w proces wytwarzania oprogramowania już na wczesnych etapach. Wtedy będziemy mieli więcej punktów styku i więcej możliwości, żeby wyłapać te elementy. To jest jeden z pomysłów, jaki mam. Jeśli dobrze kojarzę, to jest chyba w ogóle technika, która się nazywa fast to fail, czyli szybko do błędu, do upadku, tak? Czyli żeby wszystkie właśnie tego typu rzeczy, które mogą nas położyć, odnaleźć je możliwie jak najszybciej, tak? Czyli im szybciej nam coś się zepsuje, czym szybciej coś przestanie działać, tym szybciej możemy to naprawić i zazwyczaj im wcześniej, tym jest to taniej do naprawienia. Dokładnie. No, ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz odnośnie właśnie tego, co wspomniałeś, czyli że najpierw takiego podejścia trochę waterfallowego, gdzie najpierw wszystko musimy przeanalizować, przemyśleć, gdzie póki nie mamy wszystkiego od strony projektowej dopiętej na ostatnie śrubki, ostatnie guziki, to nie ma co zaczynać roboty. Też uważam, że jest to bardzo złe i bardzo szkodliwe podejście. Po pierwsze,
bardzo często, żeby sprawdzić, czy w ogóle coś jest wykonalne, to trzeba chociaż zrobić jakąś taką, nazwijmy to, próbną rundkę w kodzie, tak? Często ta próbna rundka to jest to, o czym ty mówiłeś, to jest ten minimalnej wartości produkt, który już mogę wrzucić, więc tak naprawdę po co tracić czas 2 razy i najpierw coś próbować, wyrzucić to do śmieci, wpisać w plan, zróbmy to tak i za 2 lata to zrobić, skoro mogę dostarczyć ten produkt szybciej, tak? Rozumiem, że największym problemem tego podejścia jest tak naprawdę zaufanie i tutaj apeluję tak naprawdę głównie do wszystkich, którzy zarządzają. Miejcie zaufanie do swoich ludzi, tak? Oni naprawdę chcą zrobić jak najlepiej się da i jak najlepiej oni potrafią. To, że nie zawsze potrafią zrobić tak, jak wy byście chcieli, to jest inna bajka, ale działają w dobrej wierze. Chyba że macie ludzi, którzy działają w niedobrej wierze, no to trzeba coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli macie ludzi, którzy działają w dobrej wierze, gwarantuję wam, że jeżeli im powiecie, ej, chcemy osiągnąć to i tamto, to oni znajdą taki sposób, żeby to zrobić jak najszybciej. Takie na siłę planowanie może przysporzyć więcej problemów niż pożytku. To jest też ważne, właśnie takie zaufanie i wiara w te dobre intencje. To się też wiąże z tematem naszego odcinka, tak? Bo to mówimy o jawności intencji, ale teraz też mówimy o dobrych intencjach naszych pracowników. I jeszcze może smaczek mam jeden techniczny, jak nie masz nic przeciwko. Dajesz. Są narzędzia, jest ich mnóstwo i wielu z nas ich używa. Jeżeli ktoś nie używa, to warto się zapoznać z tematem, które dbają o jakość kodu na każdym etapie projektowania. Jednym z takich rozwiązań jest SonarQube, który robi analizę statyczną kodu, czyli analizuje cały kod, plik po pliku i wyłapuje tam rzeczy, które warto poprawić, które są niezgodne z dobrymi praktykami. I jedną z tych rzeczy, i to jest moja klamra do naszego 3. punktu, czyli nazewnictwo, to jest kwestia złych nazw. SonarQube pozwala wyłapać nazwy, które są niezgodne z tymi dobrymi praktykami, czyli są jakby jednoliterowe, ale nie są powszechnie przyjęte, albo funkcja nie powinna mieć or albo and w sobie, bo to jest za duża odpowiedzialność, to już jest taki żargon może w tym momencie, ale jakby message jest taki. Jeżeli możesz sobie uprościć życie w jakiś sposób, a jest dużo automatów, żeby to robić, to także z nich skorzystaj. W pełni się z tobą zgadzam. Pełna analiza statyczna kodu może nawet wyłapać proste błędy. No dobrze, refaktoryzacja to też jest stała cecha wytwarzania oprogramowania i tak jak mówiliśmy, trzeba po prostu uznać, że takie są realia i nie walczyć z tym, mieć do tego pokorę, ale też być pozytywnie nastawionym, że zmiana nadejdzie, to co Adam mówił. Czyli podsumowując, żeby zadbać o to jawność intencji w kodzie, musimy a. być otwarci na to, że będą zmiany, b. fajnie, jeśli by było można uniknąć pułapki waterfalla, czyli że zbyt długo coś projektujemy, wymyślamy, a za późno wdrażamy to i nie mamy zwrotnej informacji, że coś poszło nie tak. Korzystać z gotowych narzędzi, takich jak SonarQube, żeby wyłapywać na każdym etapie rzeczy, które można poprawić. No i mieć tą pokorę właśnie w stosunku do zmiany. Zaakceptować, że ona jest gwarantowana i tyle. I dodałbym ostatnią rzecz. Pamiętajcie, piszecie kod dla siebie do czytania i dla innych do czytania. To, że on będzie wykonywany przez komputer, to jest tylko taki bonusik, wisienka na torcie. I to już wszystko, czym chcieliśmy się z Wami podzielić na temat jawności intencji w kodzie. Nie był to może temat oczywisty, ale na pewno wydawał nam się bardzo ciekawy. Poruszyliśmy kilka wątków ogólnych i trochę aspektów technicznych. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam kilka pojęć z dziedziny programowania. Dziękujemy za Wasz czas spędzony z nami. Do usłyszenia już niedługo. Do usłyszenia.